Piękny artykuł na Nowy Rok. I tu pan Michael Lavalli sugeruje, żeby poszukać innej pracy. Bo nie musimy wszyscy być architektami, prawda? Cytując stary żart, czy jest jakiś zawód po architekturze? Jest. Całkiem duży. You leave school with a mentality rather than a full set of tools. W sensie ja się z nim zgadzam w 100%, bo nie jest tak, że wychodzimy już z pełnym bagażem doświadczeń i wiedzą, jak walczyć z urzędami i tak dalej. Ale wydaje mi się, że nasz kierunek akurat jest całkiem w tym zakresie okej. To zależy, co masz w planach robić, no ale nie, no jakby nie oszukujmy się, co ci młodzi adepci architektury, tacy jak my, którzy skończyli niedawno studia, potrafią robić wizualizację, brak wiedzy technicznej, jak koordynować pracę, jak współpracować z innymi branżami. No tak, no ale w sumie Nie. ciężko by było tego nauczyć w sumie w trakcie studiów. Może tak. Nie będzie tego słuchać jak ten? Będzie. Rozpraszam cię. Nie, w sensie czy nie będzie, ale nie rób tak. Jakby nie patrzeć, dużo osób po architekturze poszło w inne kierunki. Mamy projektantów samochodów, meblarze, stolarze. Graficy. Znamy też programistów. Ale tak, to już odpłynięcie jest mocno w sumie takie. Poważnie, jakby projektanci stron internetowych po architekturze? Może nie, że jakby umiejętność projektowania jakiegoś tam przestrzennego i tak dalej, ale kompozycja, próba No to tak. zrozumienia człowieczka, który sobie później wejdzie na stronę i będzie starał się ogarnąć, co No ten tak, projektant to się miał na zgadza. myśli. Ale w ogóle nasze studia tak uczą tego podejścia, żeby myśleć o użytkowniku, że projektujesz nie dla siebie, nie stwarzasz sobie pomnika swojego. Powiedzmy, że takie mają podejście architekci, ale że masz się skupić na tym użytkowniku i w sumie wszystkie zawody, gdzie pojawia się ten użytkownik i twórca, który coś tworzy właśnie dla tego użytkownika, wydaje mi się, że w każdym z tych zawodów architekt się sprawdzi. 16 grudnia 2020 roku były wyniki konkursu na modelowe schronisko górskie w Lubaniu. Otóż myślę, że mi się ten budynek całkiem podoba w przeciwieństwie do ciebie, bo jest kurde spoko. To nie jest tak, że mi się on nie podoba czy coś, tylko wydaje mi się, że on jak na góry może być trochę zbyt monumentalny. Fajnie jak jesteś w tym schronisku, masz jakąś otwartą przestrzeń. To nie jest jak, wiesz, osławiony, wspaniały hotel, idziesz górami, patrzysz w kierunku hotelu i jest takie puf, takie, wiesz, takie puf. No jest właśnie. No dobrze, ale jest takie puf, ale takie proste. No, Takie, wiesz, może nie zgrabne, może nie malutkie, nie? Ale takie powściągliwe. bo to mi się kojarzy w ogóle z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Owszem, tylko gdyby była kolorowa wiska i na czerwono, nie? No nie, inaczej, tam to jest właśnie muzeum, więc ono może być takim pomnikiem. Biorąc pod uwagę skalę drzew, która jest na wizualizacjach obok, czy... No to masz na 12 metrów wystającą taką ładną, zgrabną bryłkę z takimi deseczkami na elewacji pionowymi. No, Dla mnie sztosik. nie wiem, dobra, a druga nagroda, teraz spójrzmy na drugą nagrodę. No i druga nagroda mi się bardziej już podoba. No ale to jest praktycznie to samo. Tak, ale tu masz, wiesz, masz podcięcie, które nadaje temu lekkości. To nawiązuje w ogóle do tych takich bacówek. To mi się bardziej podoba akurat. Ja w tamtym widzę dokładnie to samo. Tylko, że nie masz kółka na elewacji. Podcięcie jest z jednej strony, a z drugiej jest sprowadzone do ziemi. No, ale jest mniejsza skala tego obiektu, nie masz... Przecież wysokość ma dokładnie taką samą. Ale no, spójrzmy na przekrój, że to nie jest ten taki delikatny domeczek, który tutaj sobie stoi, który jest zresztą po dwóch stronach zadaszenia podziurawiony oknami, więc to jest doświetlona, fajna przestrzeń. To jest taka, w sensie wydaje mi się dużo przyjemniejszy, bardziej mi urzeka ta praca. Ja to szanuję, że cię ta urzeka, a tamta nie. Urzędowy budynek z drukarki. To nie jest jakiś najnowszy news jak wszystkie, które tutaj chyba się pojawią. Zarąbiście, że wydrukowali budynek. Szkoda, że taki szpetny. Ja tam widzę raczej możliwość wykorzystania takiej drukarki, nie wiem, w jakimś budownictwie socjalnym, bo obstawiam, że to jest raczej tańsza opcja niż normalne budownictwo. Ale teraz sobie wyobraź, że taki deweloper kupuje sobie jeden projekt, jednego budynku, jednej kostki i taką drukarkę 3D.
I po prostu może taki Jedziemy! Nie pokazujcie tego deweloperom. Bo to nie jest w ogóle pierwszy budynek, który został wydrukowany w tej technologii. I one mają ze sobą wszystkie taką jedną wspólną cechę, przynajmniej z tych, które kojarzę, że są niesamowicie brzydkie. Podobno jest dużo zarzutów, że tak naprawdę to nie zostało do końca wydrukowane, że mimo wszystko stropy są normalne, żelbetowe, że tego druku tam było dosyć mało. W ogóle w trakcie budowy nie można było zobaczyć, jak oni to budują. W Rudnikach powstaje właśnie 13. dzieło, które zamyka tegoroczną edycję folkowych przystanków. Gmina Rudniki, piąteczka, totalnie w ogóle szanuje i propsuje. Jest to jakiś kawałek sztuki w przestrzeni ruralnej. Mimo tego, że nie jestem fanem murali w mieście, to sposób na odnowienie takich przystaneczków jak najbardziej. Czemu nie jesteś fanem murali w mieście? No bo nie lubię. Tak? No, nie jestem fanem, bo nie lubię. Okej. Tam wiesz, amor wakuje i tak dalej. No, czasami murale są spoko. Nie wiem, na przykład Kukuczka na osiedlu Kukuczki w Katowicach. Jak w Katowicach, jak jedzie się pociągiem w stronę Dąbrowy Górniczej, tam w tamtym kierunku, są na 2 ścianach kamienic 2 ptaki. Jeden to jest jakby widok ptaka, a drugi to jest przekrój ptaka. Widziałeś to? Nie widziałem, Jest ale ekstra. Brzmi spoko. No to czasami są to jakieś fajne zabiegi i tak dalej, no ale generalnie nie o to chodzi w budynkach i w mieście, żeby malować i tworzyć miasto za pomocą dwuwymiarowych obrazów. Ja jestem akurat fanem, ale jakby rozumiem punkt widzenia. Długi, kosmiczna architektura. W latach 50. ubiegłego wieku ludzkość rozpoczęła podbój kosmosu. Przekroczenie granic ziemskiej atmosfery było jednak możliwe tylko dla wybranych. Niektórzy obywatele USA nie mieli jednak zamiaru czekać na świat przyszłości. Na amerykańskich ulicach pojawiła się szalona architektura mająca sprowadzić kosmos na Ziemię. Jestem ciekaw, jaka była reakcja na tą architekturę w latach 50. Czy to nie było jak teraz na przykład patrzymy na architekturę Mad Architects, która jest super opływowa i ja mówię, że ja tego nie rozumiem za bardzo, a za 10 lat to będzie klasyka architektury. Krążowniki amerykańskie, jak się mówi na te samochody, one z tyłu miały takie opływowe elementy, to się nazywało chyba jako płetwy po prostu. I one miały dosłownie, wyglądały jak takie końcówki rakiety czy coś takiego. I jakby zdawałem sobie sprawę, że w motoryzacji to bardzo mocno wpłynęło jakby na motoryzację i na design samochodów, ale że na architekturę aż tak, no to jestem trochę zaskoczony. To nie jest nurt, o którym się uczy. Dokładnie. To nie jest nurt, który się pokazuje. Kojarzysz jakieś polskie obiekty tego typu? Właśnie Na pewno nie. nie z lat 50. Być może jakieś postmodernistyczne, kolorowe rzeczy się pojawiały tego typu. Sprawdzam, kiedy dokładnie był Spodek, ale Spodek to jest z lata 70., więc właśnie nie wiem, czy w Polsce jakiś, wiesz, no jakby, chociaż dobra, Polaka mieliśmy w kosmosie. Hermaszewski w kosmosie był w latach 70., ale no to ciężko, żeby to wpłynęło na lata 50. w jakiś taki sposób. tak. Chyba, że na przykład taka realizacja Spodka jest właśnie wynikiem pewnej fascynacji tymi podróżami. No i właśnie, może wy znacie jakieś przykłady z Polski, bo ja totalnie jakby, jak mam strzelić jakimś przykładem, to nie jestem w stanie. Kolejny news ze świata. Katedra w Wietnamie będzie zburzona, zastąpiona przez nowoczesną replikę. Dosyć duże kontrowersje wzbudza ten temat, ponieważ katedra dosyć stara prawdopodobnie zostanie wyburzona po to tylko, żeby odbudować ją w nowoczesnej formie. Ona ma odwzorowywać oczywiście tą starą katedrę, ale tańsze dla miasta czy dla zarządców jest wyburzenie tego obiektu i postawienie go od podstaw. Ale to jest totalnie w ogóle jakby nieszczere działanie, nie? Że będziesz odbudowywał coś, co stało Dokładnie. wcześniej za pomocą nowych technologii i nowych materiałów i tylko dlatego, bo jest to tańsze niż wyremontowanie poprzedniej. Ale w ogóle ile ona ma? 135 lat. Ja nie wiem, czy ona ma naprawdę aż taką dużą wartość architektoniczną. Może duża wartość architektoniczna to nie jest, ale jednak taka wartość sentymentalna, nie wiem jak to nazwać dobrze. Może lepiej tak, niż żeby ta katedra niszczała dalej, bo w ogóle widziałeś kiedy jest to news? Zobaczmy, co się z nią stało. Dobra, nieważne. News jest taki, że zburzono tą katedrę w takim razie. A tutaj w ogóle tak nawiążę do Notre Dame, bo to jest
może nie podobny przypadek, bo no, Notre Dame spłonęła, nie zburzyli jej i tak dalej, to nie było jakby specjalnie. W Notre Dame też się zastanawiano, czy nie stworzyć czegoś nowego na dachu tej katedry, czy nie odbudować jej w jakiś nowoczesny sposób. No i to było z tym dużo kontrowersji, nie wiem na czym stanęło. A co wy myślicie na ten temat? Jeśli renowacja budynku przewyższa koszty budowy nowego obiektu, co wybrać? Co zrobić? Dajcie znać w komentarzach. Dajcie znać, co myślicie o takim formacie, trochę innym niż po prostu opowiadanie o budynku. No i od nas to by było chyba na tyle. Jak się podobało, łapka w górę, jak się nie podobało, to nie. Dzięki za wspólnie spędzony czas, do zobaczenia w następnym odcinku. Hej! Cześć.